Witajcie rodacy. Armoboard to kolejna chińska budżetowa elektryczna deskorolka. Sprawdźmy zatem, czym się wyróżnia na tle konkurencji. Zapraszam do recenzji. Deska przyszła w bardzo szczelnie zamkniętej paczce, a po otwarciu pudła widzimy, że Armoboard jest dobrze zabezpieczony na czas transportu, bo to co najcenniejsze okala miękka pianka. Poza głównym daniem otrzymujemy kolorową, obszerną instrukcję obsługi w języku angielskim, uniwersalny klucz do naszych traków czy kół. Mamy też 2-amperowy zasilacz z małą lampką LED, byśmy wiedzieli, czy deska jest już naładowana. Jest też pilot, o którym nieco później, wraz z kabelkiem USB do jego ładowania. Znalazło się też kilka zapasowych śrubek i 2 imbusy. Ciekawym natomiast dodatkiem są te dwie twarde gumy i szkoda, że wszyscy ich nie dodają do desek, bo to na pewno kiedyś się nam przyda. Teraz nie będziemy obijać z przodu i tyłu deka. Kolejną dość nietypową rzeczą jest dołączona LEDowa lampka do roweru, no ale i do deskorolki też się nada. Fajnie, że producent myśli o naszym bezpieczeństwie. Tak wygląda Armoboard od razu po wyjęciu z opakowania i widać, że jest to dobrze wykonana konstrukcja jak na swoją cenę. Podoba mi się, że prawie po środku mamy wcięcie na dłoń, aby deskorolkę swobodnie przenosić. W poprzednio recenzowanych dechach trochę mi tego brakowało i przenosiłem je łapiąc za traki, co nie było jakoś wielkim problemem, ale fajnie, że tutaj jest to trochę lepiej przemyślane. Sam dek przypomina mi styl boosted boarda i będąc szczerym, trochę szkoda, bo i tam i tu nie mamy prawie wcale bocznego profilu deski, a jak wiecie z poprzednich recenzji, ten trochę nam dodaje pewności podczas jazdy. Ten dek wykonany jest z 7-warstwowego kanadyjskiego klonu i 2 warstw bambusa, co daje nam całkiem dobrą elastyczność. Zresztą zobaczcie sami, jak konstrukcja ugina się pod moim ciężarem. Pozytywnie zaskoczyło mnie to, że pod spodem z tyłu mamy mały wyświetlacz, który po naciśnięciu guzika pokazuje, ile dokładnie mamy procent baterii, a po ponownym przyduszeniu guzika mamy dokładne wolty. To dobra sprawa, by wiedzieć, ile precyzyjnie posiada energii nasza bateria, a nie tylko mieć zakres 1, 2, 3 czy 4 kreski na pilocie. Musicie jednak wiedzieć, że spód dechy to tak naprawdę dwie małe skrzynki. Lewą, czyli tylnią stronę już omówiliśmy, a z przodu mamy baterię. Tutaj producent daje nam wybór i możecie zamówić standardowo 4Ah od Samsunga, która pozwoli na 15 km zasięg, albo dorzućcie trochę kasy jak ja i weźcie tą od LG. Ta może Was zabrać na wycieczkę nawet do 25 km i to jest już przeze mnie przetestowane i potwierdzam ten fakt, więc zasięg jest tutaj świetny. Oczywiście pamiętajcie, że na to jak daleko pojedziecie wpływa bardzo wiele czynników jak pogoda, powierzchnia po której się poruszamy, nasza waga itd. Za napęd Armoboarda odpowiada hub i jest on identyczny jak w wcześniej recenzowanym Vrilu F1. Mamy tutaj 250 W mocy na jedno koło, czyli łącznie 500 W. To spokojnie wystarcza do pokonywania około 25% wzniesień, a więc w Polsce chyba nie ma publicznej drogi czy ścieżki rowerowej, na którą byście nie podjechali tym sprzętem. Oczywiście do sterowania mamy pilot. Na górze jest taki slider, który odpowiada za kierunek rotacji silników, czyli albo do przodu, albo do tyłu. Kawałek wyżej oczywiście mamy pokrętło do dodawania gazu i operowania hamulcem. Ten ma fajny opór i bardzo dobrze jest wyczuwalny przez nasz kciuk. Pod spodem standardowo mamy włącznik pilota, a kawałek obok przycisk z ikonką dźwigni służy do ustawienia jednego z 3 trybów prędkości, czyli 20, 30 albo 40 km na godzinę. Jeżeli chodzi o koła, to są tutaj o szerokości 90 mm na 54 mm. Traki wyglądają naprawdę porządnie, aczkolwiek co to jest, to nie mam pojęcia. Są stosowane w wielu chińskich deskorolkach. Jak zatem sprawdza się w testach? Pierwsze co odczujemy, gdy wsiadamy na taki sprzęt, to to, w jaki sposób hamuje czy przyspiesza. Tutaj jest to bardzo płynne, nic nie szarpie, nie ma jakichś przerwań. To jest bardzo istotna informacja, bo o ile jeszcze przyspieszanie agresywne można polubić, o ile jesteście narwani, tak ostre hamowanie jest bardzo niebezpieczne, bo deska się zatrzyma w miejscu, a wy wystrzelicie w kosmos.
Tutaj na szczęście wszystko odbywa się gładko i jak na profesjonalny sprzęt przystało. Oczywiście pamiętajcie, że nadal mamy tutaj 500 W mocy, a więc jeżeli będzie to wasz pierwszy sprzęt, to powera będziecie mieli pod dostatkiem. Po rozpędzeniu ja dobiłem do 38 km/h na płaskim terenie, no i jeżeli kiedykolwiek jeździliście na elektrycznej desce, to wiecie, że taka prędkość to naprawdę sporo. Tutaj za wygodę i pewność, gdy jeździmy tą deską, odpowiada w pewnym stopniu jej wyprofilowanie, a w zasadzie jego brak, no i będąc szczerym, szkoda, że po bokach deka nie ma właśnie concave'a, bo porównując do na przykład The Peak, gdzie tam dek był bardzo mocno wyprofilowany, to czuć różnicę na korzyść konkurencji. W zakrętach czy nawet na prostej trochę pewniej byśmy się czuli, gdyby producenci Armorboarda lekko wyprofilowali swoją konstrukcję. Oczywiście ja po 2 tygodniach testów już się przyzwyczaiłem do tego deka i mi to już nie przeszkadza i czuję się pewnie na tej desce, ale jako wasz rzetelny recenzent musiałem wam o tym powiedzieć. Jak już jesteśmy przy deku, to muszę wam powiedzieć, że ta mieszanka warstw klonu i bambusa sprawdza się na naszych dość nierównych drogach bardzo dobrze. Oczywiście czujemy te wszystkie nierówności, ale w akceptowalny sposób i nie przeszkadza nam to w jeździe. Nie czujemy też jakiegoś dyskomfortu, bowiem wszystkie drgania, które są przenoszone przez koła, są tutaj naprawdę dobrze tłumione przez całą konstrukcję. Reasumując, Armorboard to na pewno bardzo dobra deskorolka jak na pierwszą konstrukcję tego producenta. Na baterii od LG zrobiłem jeżdżąc turystycznie 25 km i jeszcze zostało mi 10% mocy, a więc jest to kapitalny wynik. Podoba mi się, że ESC nie szarpie, nie przerywa czy nie traci łączności z pilotem. Przyspieszanie i hamowanie odbywa się płynnie, a mocy jest tutaj pod dostatkiem, więc pod większe górki spokojnie podjedziecie. To, do czego mógłbym się przyczepić, to jedynie brak wyprofilowania deka, ale nie jest to szczególnie duża wada. Brakuje mi też kilku ekstra bajerów, jak na przykład portu USB do ładowania telefonu, czy szkoda, że na pilocie nie ma wyświetlacza z naszą aktualną prędkością. Zdaję sobie też sprawę, że te wszystkie dodatkowe funkcje kosztują, dlatego pewnie też ich nie ma, ale za to jest przystępna cena, patrząc na to, co otrzymujemy w zamian. Armorboarda możecie kupić z oficjalnej strony obecnie za 1700 zł, no ale z kuponem dostajecie 200 zł zniżki, więc jak za 1500 zł jest to bardzo solidny rywal dla Virila F1. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia.